Dzisiaj jesteśmy na Isle of Harris, w Isle of Harris Distillery. Dzisiaj ze mną jedna whisky z tej destylarni. Jest to whisky, która wyszła dla Travel Retail. Jest to Herach Croft Strength. Ta whisky jest mocniejszym odpowiednikiem wypustu inauguracyjnego, który ukazał się w roku 2023. Więc sprawdźmy razem, jak smakuje whisky z Isle of Harris Distillery. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejny piątek. Tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy na wyspie Harris. Jesteśmy w destylarni Harris. Destylarnia ta zaczęła swoją produkcję w roku 2015, a w roku 2023 wypuścili na rynek swoją pierwszą whisky, inauguracyjną whisky, która się po prostu nazywała Herach Single Cask. W zeszłym roku dla Travel Retail wypuszczono tą wzmocnioną wersję, którą dzisiaj możemy kupić w sklepach internetowych. Co mogę powiedzieć o samej whisky? Po pierwsze jest to Travel Retail. Po drugie jest to NAS, czyli whisky bez deklaracji wieku, ale są źródła, które konkretnie podają, że jest to 7-8-letnia whisky. Whisky ta jest bez filtracji na zimno i ma naturalny kolor. Jest to light pipetted, jest to lekko torfowa whisky pomiędzy 12 a 15 ppm. Jeśli chodzi o maturację, o dojrzewanie, mamy tu 3 rodzaje beczek. Beczki po bourbonie, beczki po fino sherry i beczki po sherry oloroso. Czyli mamy destylat, który dojrzewał w 3 rodzajach beczek i później to było wszystko połączone i mówi się tutaj o 12-tygodniowym mariażu. Jeśli chodzi o cenę, ta whisky kosztuje u mnie pomiędzy 49 a 69 euro. No i trzeba tutaj nadmienić, że jeśli chodzi o whisky z tej destylarni, to ten Herach jest najtańszy, ale jest to też jednocześnie najmocniejszy Herach, który został wypuszczony na rynek. Whisky ta jest zabutelkowana w mocy 52% alkoholu. Dobrze, przejdźmy teraz do strony praktycznej. Pozwoliłem sobie wcześniej nalać tej whisky do 2 kieliszków. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na nosie. Jest pięknie, jest cudownie. Od razu na samym początku mam delikatny torf, który jest połączony z świeżymi, słodkimi owocami. Mam takie klimaty kwiatowe, klimaty łąkowe. Jest delikatnie, jest świeżo, jest słodko, jest ziołowo, jest kwiatowo. Mamy tutaj 52% alkoholu. Jest po prostu świetnie. Te 52% niesie tą whisky, jest bardzo intensywna, bardzo świeża. Bardzo fajnie teraz destylat. Taki lekki brud, lekki brudny, oleisty destylat. Bardzo lubię coś takiego. Mamy tutaj mariaż 3 rodzajów beczek. Mam klimaty ex-bourbonowe, sporo wanilii. Ale mam wrażenie, że fino sherry tutaj przeważa. Mam oczywiście i klimaty oloroso. No mam tutaj fajny dąb, takie słodkie przyprawy, ale jednocześnie ta whisky jest i wytrawna, i słodka. No bardzo ciekawie, bo w zależności od tego, jak ustawię sobie ten kieliszek, to dochodzi inna część, że tak powiem, tej whisky do głosu, ale to wszystko jest bardzo spójne. No whisky jest bez deklaracji wieku. Z tego, co się doszukałem, jak już powiedziałem, mamy tutaj około 7-8-letnie destylaty, ale na nosie bardzo dobrze. Jest trochę tego dębu, jest trochę tych przypraw, no ale mamy tutaj i fino sherry, mamy tutaj oloroso, jak najbardziej tutaj to pasuje. Jest czasami troszeczkę takiej świeżości, o tak jak teraz, trochę też takiej morskości. Odnośnie torfu, mamy tutaj 12-15 ppm, ale powiem szczerze, robi wrażenie, jakby tych ppm było więcej. Jest bardzo wyraźnie odczuwalne. Jeśli znowu chodzi o charakter samego torfu i dymu, to przypomina mi troszeczkę Ardmora. Oj, teraz pięknie, teraz pięknie.
Teraz takie owoce, powiedziałbym, nieco jaśniejsze. Mam coś dojrzałej gruszki, dojrzała gruszka i jednocześnie czerwone jabłko. Do tego taki lekko brudnawy destylat i ten torf. Pięknie, po prostu pięknie. Czasami jest tak bardziej wytrawnie i czuć wyraźnie znowu takie białe winogrona, delikatnie pestki z winogron. Taki klimat po białym winie. No dobra, może zanim przejdę do testingu, to nalałem sobie również do drugiego kieliszka trochę tej whisky i dodałem odrobinę wody. Być może zszedłem tutaj na jakieś 46% ABV, czyli mam wersję, że tak powiem, inauguracyjną tutaj w kieliszku. No tutaj sporo owoców takich jaśniejszych i bardzo wyraźnie dojrzała gruszka. Dojrzała gruszka i przyprawy. Ale nie tylko gruszka, jak i jabłko. Z tyłu mamy coś przypraw, mamy dąb, który nadaje takiej świeżości tej whisky. Teraz bardzo fajnie, taki delikatny funk. O, jak mi się to podoba. Taka piwniczka, taki stary garaż. A do tego mnóstwo owoców i morskość. No dobrze, wrócę do tego kieliszka, gdzie mam wersję bez dodania wody. No teraz czuję troszkę więcej tego alkoholu na nosie. Więcej tej świeżości, ale jest to przyjemne. No teraz mam jabłko, teraz znowu mam jabłko. Takie dojrzałe jabłko z cynamonem i z goździkami. Teraz taki kompot, gotowane owoce, gdzie mielibyśmy jabłka, rabarbar, gruszkę, goździki i cynamon w środku. A teraz znowu wytrawnie. I klimaty po fino sherry. No pięknie, pięknie. No muszę powiedzieć, bardzo fajna, bardzo ciekawa i interesująca whisky. Naprawdę bardzo interesująca whisky. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na języku. Bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Przez pierwsze 2-3 sekundy tylko wyłącznie owoce. Bardzo dojrzała gruszka, dojrzałe jabłko, pigwa, taki kompot z letnich owoców, z przyprawami. Mamy coś cynamonu, troszeczkę goździków. Potem dopiero gdzieś tak 3-4 sekunda odczuwamy ten torf i ten torf, ten dymek idzie tak w stronę grilla, leciutko w stronę ogniska. Bardzo fajnie dąb, troszeczkę przypraw. Jest troszeczkę ostrzej, ale minimalnie, ale przypomina mi ta ostrość troszeczkę wasabi. To nie jest pieprz, to nie jest imbir. Teraz tak troszeczkę sucho, tak troszeczkę wytrawnie, jakby fino sherry doszło do głosu. Mam jeszcze ten posmak po owocach. Czuję lekko morskość. Białe winogrona. I tak troszeczkę cytrusów. Ale minimalnie. No teraz pięknie. Oj, ale pięknie teraz. Ten torf. No teraz mam taką typową, torfową, morską whisky. Taki lekki funk. I ta owocowość nie jest już teraz tak na pierwszym planie. Teraz ten funk. Teraz ten torf.
ale pięknie. No powiem Wam, jestem zachwycony tym, jak smakuje i jak pachnie ta whisky. To jest młoda whisky z młodej destylarni. Jeśli by nawet na to popatrzeć, że to są 7-8-letnie beczki, to muszę powiedzieć, naprawdę świetnie ułożona, jak na te 7-8 lat. Bardzo dobrze ukryty alkohol na języku. Na nosie nie jest już aż tak dobrze, ale jest dobrze. No powiem Wam, ta whisky tak pachnie, to trzeba powąchać. No i co mi się tutaj bardzo podoba, to, że mamy 3 rodzaje beczek, ale to wszystko tutaj jest spójne i fajnie gra. Dobrze, przejdę teraz do tego kieliszka, gdzie dodałem troszkę wody i sprawdzę, jak smakuje ta wersja. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie wiem, czy nie lepiej. No dobra, bez przesady. Ale bardzo fajne owoce. Teraz troszkę wyraźnie więcej cytrusów. Mam taki delikatny posmak, jakby miał grejpfruta tutaj. Ale ta gruszka, ale ta dojrzała gruszka i to dojrzałe jabłko, plus ten cynamon na pierwszym planie. Potem wyczuwam słodowość tego destylatu i taki lekki funk. I ten torf. Rewelacja. No bardzo fajnie się pije tą wersję bez wody. Mam oczywiście mniej przypraw, mniej tej ostrości. Nie odczuwam tutaj tego wasabi. Bardzo fajna whisky, bardzo fajna whisky. Zanim przejdę do podsumowania, zrobię jeszcze jednego łyka tej wersji bez wody. Cały czas coś się dzieje, cały czas coś się dzieje. No muszę powiedzieć, finish jest dość długi. Ale finish jest taki lekko morski, lekko wytrawny. Taki jak po fino sherry. Plus ten kompot owocowy z letnich owoców. Pięknie, pięknie, jak ona pachnie. Ona pachnie, jakbym tak połączył taliskera. W tym momencie pachnie tak, jakbym połączył taliskera z jakąś bardzo owocową whisky. No na nosie podoba mi się to bardzo, bardzo, bardzo. No pachnie bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Dobrze, to teraz drugi łyk tej wersji bez wody. Fajnie, fajnie. Teraz ten grejpfrut się bardziej uwypuklił. Mam nie tylko słodycz tej gruszki, tego jabłka, tej pigwy, tego kompotu, ale troszeczkę więcej wytrawności po fino sherry i daje to taki fajny efekt cytrusowy, grejpfrutowy. Powiem Wam, świetnie się pije tą whisky. Jest bardzo owocowa, taka świeżo owocowa. To nie jest taka owocowość, którą bym powiedział, że znam z Campbelltown. Absolutnie nie. Chociaż leciutki funk tutaj mam. Ale ta gruszka, ta pigwa tutaj jest rewelacyjna. No świetna, bardzo dobra whisky. W dobrej procentowości. No dobrze, to przejdźmy do podsumowania. Tutaj dzisiaj ze mną whisky z wyspy Harris. No i po pierwsze, w ogóle o tym nie powiedziałem, no muszę powiedzieć, może ta butelka nie jest do końca taka poręczna, bo szkło jest ciężkie, jest taka bardziej baniata, może kształt pigwy, ale bardzo mi się podoba. Również etykieta, te czarne tło albo takie grafitowe tło i miedziane napisy bardzo, bardzo mi się podoba. Korek, rewelacja. Cena jak najbardziej mi się podoba, ponieważ ja kupiłem tą whisky za 49 euro. Jest to Croft Strength.
Jest to whisky zabutelkowana w 52%. I z tych wszystkich oficjalnych wypustów, które są do kupienia, jest ona najmocniejsza i jednocześnie najtańsza. Oczywiście znalazłem sklepy, które oferują tą whisky i za 70 euro, ale w sklepie, w którym ja się zaopatrzyłem, ona jest nadal do kupienia za 49 euro. No i przyznam się szczerze, że wrzuciłem drugą butelkę już do koszyka. I powiem tak, Isle of Harris to jest młoda destylarnia, która ma naprawdę potencjał, która produkuje bardzo fajną, interesującą, ciekawą whisky. A Herach Croft Strength to jest świetna whisky, którą polecam. Naprawdę bardzo ciekawa, intrygująca, interesująca whisky, którą nie będziesz rozczarowany. Mamy tutaj 7-8-letnią whisky, ale młodość tego destylatu absolutnie nie przeszkadza. A wręcz nawet dodaje takiego smaczku, takiej lekkiej ostrości, takiej przyprawowości, co mi bardzo odpowiada. Mamy tutaj mariaż 3 beczek, ex-bourbon, ex-sherry oloroso, ex-fino sherry, który naprawdę świetnie ze sobą współgra i daje fajny efekt. Do tego ten torf i ta morskość, po prostu bardzo dobra whisky w dobrej cenie. Mam 0,7 litra bardzo dobrej morskiej torfowej whisky, lekko torfowej, średnio torfowej whisky w cenie 49 euro. Jak najbardziej. No ciekawy jestem Waszego zdania na temat tej destylarni, na temat tej whisky. Czy mieliście możliwość kosztowania jakiejś whisky z tej destylarni? Co o niej sądzicie? Jak ją odbieracie? Proszę napiszcie mi o tym w komentarzu. A ja mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy, że podbijacie moje filmy, że lajkujecie moje filmy. Dziękuję za to, że jesteście. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!